Od tych wydarzeń w Libanie, o których wam zaraz opowiem i wam przedstawię całą serię, minął już rok. Sporo mi zajęło, żeby sobie to wszystko gdzieś tam w tej głowie poukładać i czuję, że jestem już gotowy. Jestem gotowy, żeby wam przedstawić tą niesamowitą historię. To, co za chwilę zobaczycie, to autentyczny materiał z mojego porwania i żeby było jasne, nie ja go nagrałem. Ktoś, kto trzymał moją czapkę, po prostu przypadkowo, albo i nie, nacisnął przycisk nagrywania na mojej małej kamerce. Całość zapisała się totalnie bez jakiejkolwiek mojej ingerencji. Stick to the wall. Okay. What? Then I just breathe. Because Drink? breathe. No. Breathe? Yeah? Yes. Thank you very much. It's okay now? Yes, thank you. Because I'm claustrophobic. Opowiadam wam tą historię ku przestrodze po prostu. Nie mam żadnych pretensji do libańskich służb, ani do żadnych innych. Powiem więcej, ja się im totalnie nie dziwię. Wszedłem tam, gdzie nie powinienem i to nawet nie jest metafora. Do dzisiaj mam w głowie bladą twarz polskiego konsula i jego ręce trzymające się za głowę. Panie Michale, wszedł pan w gniazdo szerszeni. Przecież tam nawet policja nie jeździ. Ja oczywiście o tym nie wiedziałem, ale to jest wynikiem, jak się nie robi dobrego researchu. Sytuacja w regionie jaka jest, to wiecie, jest super napięta, a wiecie, przykrywka youtubera to w sumie niezła wymówka dla szpiega. I właśnie o taką działalność zostałem tam posądzony. Co najlepsze, ta cała wyprawa do Libanu od początku miała w sobie coś dziwnego. Ocencie sami. Liban. Kraj, który kiedyś nazywano Szwajcarią Bliskiego Wschodu. Bejrut był miastem luksusowych hoteli, tętniących życiem kawiarni i kultury, która przez dekady przyciągała podróżników z całego świata. Ale to tylko jedna strona tej historii. Dziś Liban to inna rzeczywistość. Kryzys gospodarczy rozłożył kraj na łopatki. Inflacja poszybowała tak wysoko, że pensje wypłacane są w plastikowych torbach, a bankomaty wydają pieniądze, które tracą wartość szybciej niż zdążysz je wydać. System bankowy praktycznie martwy. Rząd w chaosie. Ludzie zdani tylko na siebie. Ale to nie tylko kryzys gospodarczy. Liban od lat balansuje na krawędzi konfliktu. Południowa granica kraju to strefa napięć podzielona między libańską armią, siły ONZ i Hezbollah. I to właśnie Hezbollah dla jednych organizacja terrorystyczna, a dla innych obrońcy kraju. Trzyma w rękach równowagę w tym regionie. 4 sierpnia 2020 roku, godzina 18:08. 2750 ton azotanu amonu składowanych w bejruckim porcie wybucha. Fala uderzeniowa niszczy połowę miasta, 218 osób ginie, ponad 7000 zostaje rannych, setki tysięcy tracą dach nad głową. Bejrut nigdy nie podniósł się po tej tragedii. Zniszczenia były ogromne, ale jeszcze większy był gniew, bo ten wybuch nie był atakiem. To była korupcja, zaniedbanie i bezkarność elit, które przez lata trzymały kraj w swoich rękach. Władze obiecywały śledztwo. Jestem tutaj 4 lata później i nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności, a port dalej jest oznaczony jako miejsce zbrodni. A potem przyszedł 7 października 2023 roku. Atak Hamasu na Izrael. Wojna, która wybuchła w strefie Gazy, natychmiast odbiła się echem w Libanie. Hezbollah odpowiedział ostrzałem rakietowym. Izrael zaczął bombardowania pozycji na południu Libanu. Granica zamieniła się w pole bitwy, a w cieniu tej wojny w miastach takich jak Bejrut, Tripoli czy Baalbek atmosfera stała się jeszcze bardziej napięta. Podróżowanie po Libanie w ostatnim czasie to jak balansowanie na linie. Oficjalnie kraj działa normalnie. Kawiarnie otwarte, ludzie nadal wychodzą na ulicę, a życie toczy się swoim rytmem. Ale pod powierzchnią wrze. Każdy wie, że jedno niewłaściwe posunięcie może wciągnąć Liban w otwartą wojnę. Każde spojrzenie, każdy krok w niewłaściwą uliczkę mógł prowadzić w miejsce, z którego nie ma łatwego powrotu. Wrzesień 2024 roku. Izraelskie myśliwce po raz pierwszy od lat zaatakowały stolicę Libanu. Cel – dzielnica Danilieh, południowa część Bejrutu, serce operacyjne. To właśnie tutaj wszedłem tamtej feralnej nocy. To tutaj zostałem porwany. Gdy wchodziłem do Danilieh tamtej nocy, nie miałem pojęcia, że kilka miesięcy później ta dzielnica zostanie zbombardowana.
że miejsca, w których mnie przetrzymywano, mogą już nie istnieć, że twarze ludzi, których tam spotkałem, mogą być jedynie wspomnieniem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że moje podróżowanie po Libanie stanie się czymś więcej niż tylko eksploracją. Nie wiedziałem, że za kilka dni sam stanę się częścią tej historii. I jak to powiedział mój przyjaciel, nakreśl ludziom, że Liban to nie Włochy czy Chorwacja. I ma rację. Oto moja historia z Libanu. Dzisiaj emocjonalny dzień. Kolejne moje wyjście z domu w dłuższą podróż. Kolejny długi trip. Tym razem z Alą się nie będziemy widzieć 44 dni. To moja córcia, która kibicuje mi mocno. Jestem bardzo z nią związany emocjonalnie, więc nie będzie to dzisiaj łatwe. Aczkolwiek nie robię to pierwszy raz. I trochę przytyka. Ale wiem, po co to robię. Jest ku temu szerszy plan, długoterminowy. Także proszę o wsparcie i chyba ją trzeba obudzić na śniadanie. Żaba. Obudeczka. Halo. Jak się spało? Dobrze. Dobrze. Gorąco. Stawaj na śniadanko. O Jezu! Ale ci usiadłem na nodze. W porządku? Nogi nie urwało? No i to jest ten dzień przed kolejnym tripem. Jest troszeczkę smuteczku, ale jest też trochę radości, bo się widzimy za niedługo. Wyliczyliśmy, że za około 44 dni, tak? Tak. No. Także jesteśmy w ścisłym kontakcie, chyba że będę gdzieś w dżungli. Ale to kilka dni złapię zasięg. No, mi się też chce płakać. Kocham cię bardzo. Działamy według naszego planu. A do ferii już niedaleko, co? No. A to ja se też popłaczę. Nie ma co się blokować, jak się chce płakać. Chłopaki podobno nie płaczą. Ale to nieprawda, tylko blokują. Kocham cię. No, jeszcze trzeba śniadanie zjeść, czyli wczorajszy obiad. Jesteśmy gotowi. Chociaż takie dni to nie można nigdy powiedzieć, że się jest gotowym. Prawda? No. To jednak nie przytykało mnie z wczorajszych świąt. Te emocje. Lecimy. Tu dwóch jegomości przyjechało mnie pożegnać. Siema. Bartek i Tomek. Cóż tu powiedzieć, kolejny wyjazd. Bartek i Tomek, stare konie. Znamy się całe życie. To mój brat Tomek, a to Bartek. Znamy się od przedszkola. Niby dorośli, ale nadal ci sami goście co kiedyś. Śmiejemy się, gadamy o głupotach, a ja w głowie już jestem w podróży. I jeszcze nie wiem, że jedno zdanie, które Bartek rzuci pod blokiem, zostanie mi w głowie jak ostrzeżenie, którego nie potraktowałem wystarczająco poważnie. Szerokiej drogi. Nie To się nagrywa. to się kameruje. Zawsze mi towarzyszą w tych mocnych momentach. Muszę zwracać uwagę, żeby nie mówić ale mi montażysta mówił, że dobrze mi idzie. Więc trzeba robić pauzy. Oddech. I teraz. Musisz bo umieć lepiej grać, się- Musisz umieć grać przerwą jak Mati Borek. Jak lewy, 6 sekund. No to lecimy, chłopaki mnie żegnają, odwożą na lotnisko. Trip number 3. Uważaj tam, stary, gdzie chodzisz. Źle skręcisz i wiesz, różnie może być. Brzmi jak klasyczny tekst na drogę, ale coś w jego tonie było inne. Może podświadomie już wiedziałem, że ta podróż nie będzie jak inne? Może gdzieś w głębi czułem, że to ostatni moment, żeby zawrócić? Ale nie zawróciłem. Jak się później okaże, te słowa Bartka były prorocze. A cóż mnie tu gniecie? A co to jest?
No jak to co? Kanapki na drogę. Kanapki? Z kotletem. Kotletę! To muszę zjeść, zanim do Libanu wjadę. Ale drobiowy. A, to co innego. Dziękuję bardzo. Na zdrowie. Niby mała rzecz, a bardzo, bardzo cieszy. O, miało być 12. Jest 14. Plus 5 po świętach. Dobra, chyba wszystko. Odloty. O, na ten moment. Później jakoś poleci. Idziemy starego śledzić. Lach, ciach, ciach. 3 sekundy jest Pegasus. To ten do podsłuchu, jak mi brat podpowiada. Proszę. Jak to tam? Dziękuję bardzo. O, proszę. No cóż, czas pożegnań. Ale po każdym pożegnaniu będzie czas powitań, tak? Tak jest. No, widzimy się za niedługo, tylko 44 dni. 43, przepraszam. Kocham Cię bardzo. Mamie pomagaj, czasem się jej słuchaj. Czasem. Dziadzia też, babci. I widzimy się. O Jezu, miało być lżejsze. Tylko z tym pan leci? No z tym. Na 3 miesiące? Na 3 miesiące. A gdzie walizka? No nie mam. Aha, taka rozmowa z panią na check-inie. Pa. Cześć stary. Dzięki za wsparcie. Nie, właśnie nie. Coraz starszy jestem, to nie są frazesy. Wcześniej to było tak dziwnie w głowie. Zastawał. Kochanie. A teraz jest chyba serducha. Trzymaj się. Dzięki za wsparcie. Jak coś I uważaj pamiętaj, tam. że zawsze możesz... Uważaj tam, pamiętaj, uważaj tam. Ale nie, wal zawsze Aha. jak miał jakąś cięższą chwilę. To... Dobra. Wiem, że u mnie to jest chyba czasem z czasem. Odzwoni za tydzień dopiero, nie? Ale nie, jakbyś coś poszło, daj jakiś, nie wiem, alert, coś. To jak zadzwonię teraz, to odzwonisz w przyszłym roku. Tak. Okej. Ja nie mam telefonu. Tomek z Alą po jednej stronie, a ja już po drugiej. Machamy do siebie, uśmiechy trochę wymuszone, bo wiadomo, rozłąka nie jest dla nikogo łatwa. I nagle w mojej głowie pojawia się ta głupia myśl. Czy to ostatni raz, kiedy ich widzę? Bez sensu, bez podstaw. Ale kiedy wiesz, że przez najbliższe 43 dni nie zobaczysz najbliższych, umysł zaczyna robić różne dziwne rzeczy. Rozstania zawsze są trudne, ale tym razem coś było jakby inaczej. Tego jeszcze nie wiedziałem, ale intuicja już zaczynała mi coś podpowiadać. Niestety nie, zostaję tu. No to do zobaczenia w kwietniu. Do widzenia. Samolot zaraz wystartuje. Pierwszy etap podróży. Wszystko wydaje się rutyną. Odprawa, pasy, kołowanie. W głośnikach stewardesa mówi coś, czego i tak nikt nie słucha. Wydaje się, że masz kontrolę, że wiesz dokąd lecisz i co cię czeka. Ale czasem życie nie daje ci sygnału ostrzegawczego. Nie zapala tej kontrolki. Uwaga, to będzie przejeb... Nie dostajesz migającego alertu, że właśnie skręcasz w historię, której jeszcze nikt nie napisał. Po prostu wchodzisz na pokład, zapinasz pasy i lecisz prosto w nieznane. Zupełnie nieświadomy, że to może być ostatni moment, kiedy jeszcze masz wybór. Witamy bankarze. Za 5 godzin mam samolot do Bejrutu, stolica Turcji, a lotnisko jakieś takie chyba mało popularne. Przylotów naliczyłem jeszcze może 12, a jest dopiero 5 po południu. Drugi dzień świąt, 26 grudnia. To turystów nie ma. Może też taki sezon ogórkowy. Brat mi przed chwilą napisał, czy znalazłem liścik w kanapkach. No 2 zjadłem, ale jest 3 jeszcze. No jest tu coś. Kiedy ostatnio jadłeś kanapki z kiełbasą w samolocie? No, dawno. Dzięki, byku. Lotnisko w Ankarze było dziwnie puste, jakby świat na moment zwolnił. Może przez święta, może po prostu nie jest to najpopularniejszy kierunek o tej porze roku. Nie ma znaczenia. Przede mną Liban. Wchodzę do samolotu. Ostatni etap podróży, kierunek Bejrut.
Idę wąskim przejściem między rzędami foteli i czuję zapach lotniczej klimatyzacji. Siadam, zapinam pas i patrzę przez okno. To tylko godzina do Bejrutu. Ledwo usiadłem, a już lądujemy. Jest kilka minut po północy. Zmęczenie miesza się z ekscytacją. Zaczynam przygodę. Wylądowałem w Bejrucie. Ale jestem zmęczony. Wyszedłem z prawy z tego podróżowania. Pan celnik rozgadał się ze mną tak, że dlaczego tylko na 4 dni i w ogóle świetnie, że przyjeżdżam i że muszę pojechać tam, muszę zrobić to i w ogóle, żebym wrócił, bo to 4 dni to za mało. I zaczął mi tam opowiadać, także przyjęcie fantastyczne. Tak jak słyszałem, że jest w Libanie. Jadę do hostelu, nie wiem w którą stronę to jeszcze ma być. Zaczęło się całkiem przyjemnie w tym Bejrucie. Ale wiadomo, klasyka. Negocjacje z taksówkarzami. Kurs? Normalnie jakieś $15, czyli w sumie podobnie jak w Polsce. Ale jak tylko powiedziałem, dokąd chcę jechać, nagle zrobiło się 40. Przez chwilę miałem ochotę iść na piechotę, bo to nie było aż tak daleko. I całe szczęście, że tego nie zrobiłem. Kilka dni później, właśnie z tej samej drogi prowadzącej na lotnisko, zostanę po... Finalnie wsiadam do taksówki i pierwsze co mnie uderza to totalna ciemność. Jakby miasto było wygaszone. I to wcale nie klimatyczne, tylko takie mroczne. Ale to już efekt fatalnej sytuacji ekonomicznej w kraju. Do tego jeszcze wrócę w kolejnych odcinkach. Taksówkarz cisnął jak wariat, a jedyne światło na drodze to nieliczne latarnie, które jeszcze działały. Reszta miasta tonęła w ciemności. Po około dziś 8 minutach dojechaliśmy pod mój hostel, hostel Bejrut. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to właśnie tu zacznie się najbardziej hardkorowa przygoda mojego życia. Tutaj jest ten hostel, w którym będę stacjonował 2 noce. Cieplutko, 15 stopni, jak na koniec roku. Jutro się temu wszystkiemu przyglądniemy, a teraz wchodzimy. Zostawili mi tu kod. 5-7. Kurde, ale wejście. Zapędziłem się. Tu mam pokój numer 2. Przygody nocne. Pierwsza w nocy, a ja dalej spróbuję forsować te drzwi tutaj. Spróbowałem wszystkiego. Już prawie nawet na siłę próbowałem wchodzić. Nie ma nikogo kompletnie w tym hostelu, nie ma nikogo na recepcji. Miałem informację, jak wyciągnąć klucz, ale jest jeden do bramy. Ten nie działa, to nie wiem, czy to jest jakiś master key, czy no nie. Ale kombinacje wszelkie. Nawet pchałem, tu co jakieś zapadki słyszę. Nie wiem, poddaję się. Dobrze, że chociaż mam bramę tam zamkniętą, bo tutaj na ulicy tak średnio bezpiecznie. Spodziewałem się jakichś ludzi tu w hostelu, ale zwróciłem też uwagę na informację, którą dostałem od właściciela tego hostelu, że ktoś przyjdzie po prostu pojutrze. Czyli nie spodziewałem się tutaj nikogo. Napisałem też do nich na WhatsAppie, ale konto firmowe nie odpowiada. Sprawdziłem też hotele tutaj najbliższe. W promieniu 5 km najtańszy $200. No nie, chyba będzie po prostu podłoga. Jakbym wiedział, że tak się stanie, to bym został na lotnisku. No ale gdyby babka miała wąsy, to by nie była w Libanie. Dobra, no to co? Trzeba się rozłożyć gdzieś tu na podłodze. Przynajmniej w miarę ciepło jest, bo jest około 16 stopni na plusie. Drzwi zamknięte. No nic. W miarę czysto. Tutaj się będę rozkładał. Jakoś tak.
Ale trochę ciągnie tej posadzki. A, coś w tym stylu. Wyrypany jestem. Nieźle się ten tryb zaczyna. Ale fajnie. Fajnie. Bo w końcu wyruszyłem. Dobrze jest płachta przeciwdeszczowa. Pierwszy dzień w Bejrucie się kończy. Nie tak to sobie wyobrażałem. Nie tak to miało wyglądać. Ale to dopiero początek, bo prawdziwa jazda dopiero przede mną.